Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj kategoria sprzętu, która jeszcze na kanale nie gościła, a mianowicie czajniki elektryczne. Zazwyczaj recenzuję dla Was elektronikę, komputery czy sprzęt komputerowy, telefony, boksy telewizyjne czy szeroko pojętą elektronikę, a dzisiaj bardziej zwyczajny sprzęt, czajnik elektryczny. Elektronika wkracza w kolejne gałęzie, czy w kolejne obszary naszego codziennego życia. I jeżeli ktoś lubi takie gadżety elektroniczne, to również wśród czajników zapewne szuka czegoś innego, bardziej elektronicznego, bardziej smart. I taki właśnie jest nowy model Pureno K100 od Technisata. A więc nie przedłużając, przejdźmy do wideo. Was zapraszam do włączenia napisów we właściwym języku i zaczynamy. A więc zaczynając od opakowania, jest białe tekturowe ekologiczne Brawo Producent i mamy już podstawowe parametry. Informacja o tym, że w środku mamy 100% szklane wnętrze, które zapewnia nam bardziej zdrową wodę, pozbawioną plastiku. Mamy też dodatkową warstwę podwójną, która chroni od gorąca, od ciepła gotowanej wody. 360 stopni baza, moc to 1500 W, pojemność 1,5 litra. Tyle możemy ugotować, jeżeli chodzi o wodę. I mamy duży wyświetlacz LCD, który będzie nam podawał parametry pracy. Poglądowe zdjęcie, jeżeli chodzi o samo urządzenie, występuje w jednej wersji kolorystycznej. Powiedziałbym, że jest ona czarna, aczkolwiek można też powiedzieć, że grafitowa. Zresztą za chwilę zobaczymy, jak wygląda w środku. Tutaj w kilku językach mamy informację, w kilkunastu w zasadzie, że jest to czajnik i mamy poglądowo zdjęcie wyświetlacza, który tutaj będzie taką częścią, która odróżnia ten czajnik od większości podobnych modeli na rynku. A więc mamy czajnik elektryczny ze szklanym wnętrzem i regulacją temperatury, funkcją utrzymania ciepła, umożliwiającą szybkie przygotowanie ulubionych napojów. Nie ma szkodliwego BPA. Tutaj mówimy właśnie o tych mikroplastikach i cząstkach, które dostają się do później przygotowywanych napojów. Jeżeli chodzi o opakowanie, to tyle. Przejdźmy do unboxingu. Dobrze, to pomoże mi w unboxingu mój mały asystent, który zapewne też będzie korzystał z tego sprzętu. Mamy instrukcję obsługi. Poza instrukcją obsługi w opakowaniu mamy sam czajnik i podstawę. Czajnik może obejrzymy za chwilę. Co mamy jeszcze? Podstawę i to by było na tyle. Sama podstawka jest wykonana z czarnego plastiku. Tutaj mamy takie gumowe nóżki, które umożliwią nam nieprzesuwanie się po powierzchni samej podstawy. Długość tego kabla to nie jest metr, w okolicach 70 cm. Tyle wynosi długość kabla. Mógłby być nieco dłuższy, ale myślę, że dla większości z Was będzie wystarczający, jeżeli chodzi o długość. Czajnik w tym kolorze czarnym prezentuje się naprawdę elegancko. Mamy logo producenta Pureno. Mamy też czarną górną pokrywę otwieraną. Pokrywa jest zabezpieczona. I to, co mamy najważniejsze we wnętrzu, czyli słuchajcie, szklane wnętrze. Dodatkowo u góry metalowa pokrywka, więc tutaj nigdzie woda nie ma styku z plastikiem, co na pewno pozytywnie wpłynie na to, żeby tego mikroplastiku w gotowanej wodzie, a finalnie w kawie czy herbacie nie było. W środku mamy, jak widać, czujnik temperatury oraz naokoło taśmę LED, która oświetla wnętrze czajnika. Generalnie nie polecam w tej chwili czajników, które mają plastikowe wnętrze. Tutaj mamy podwójną warstwę, czyli wewnętrzna warstwa
szklana i dodatkowa warstwa plastiku, które chronią nas od wysokiej temperatury, a jednocześnie szklana powierzchnia pozwala ograniczyć do minimum ten mikroplastik, który może się wytrącać z klasycznych czajników. Spodnia część urządzenia z informacją po polsku, aby nie zanurzać w żadnym płynie. Na plus oczywiście możliwość demontażu tych śrub w przypadku awarii. Coraz więcej urządzeń jest niestety klejonych i jest problem z ich otwarciem. Ogólnie jakość budowy tego urządzenia jest jak najbardziej na plus. Mamy tutaj wygodną, sztywną rączkę. Sama klapa zamyka się też z fajnym dźwiękiem. Wszystko sprawia to, że nie mamy uczucia obcowania z urządzeniem niskiej jakości. Z przodu mamy plastikowy element tutaj ze wskaźnikiem ilości wody w czajniku oraz panel dotykowy razem z podświetlanymi temperaturami, z wyświetlaczem. Nie pozostaje mi nic innego jak postawić czajnik na podstawie. On się już tutaj, jak widać, uruchamia i rozpocząć test. No dobrze, słuchajcie, to jak to urządzenie w praktyce działa? Wstawiamy urządzenie na bazę, ewentualnie możemy je wyłączyć klawiszem głównym i tak samo możemy je włączyć. Mamy tutaj po lewej stronie możliwość ustawienia temperatury 40 stopni, 50 stopni, 60, przepraszam, 80, 90, 95 bądź też 100 stopni, które jest domyślną wartością. I w tym momencie urządzenie powinno zacząć wodę podgrzewać do tej temperatury, co już powoli się dzieje. W tej chwili mamy temperaturę wody 28, już 29 stopni. Jak widać, bardzo szybko nam podgrzewa wodę. Tutaj jest poziom wody około pół litra i urządzenie po ugotowaniu wody powinno się wyłączyć. Jak widać, urządzenie bardzo szybko podgrzewa wodę. Na bieżąco podaje nam również temperaturę ugotowanego płynu. W tej chwili mamy już 100 stopni. Urządzenie informuje nas o tym, że woda została ugotowana. Jeżeli chodzi o funkcjonalności, mamy też możliwość podtrzymywania temperatury wody. Mamy tutaj Keep Warm, czyli do tej temperatury będzie trzymała temperaturę wody aż do momentu, kiedy tego nie anulujemy. Także ugotując wodę, będzie również czajnik w stanie nam tą temperaturę wody utrzymać, więc w tej chwili na przykład mogę sobie ustawić, że temperaturę wody chciałbym utrzymać na poziomie 40 stopni, co zostało zapamiętane. Jeżeli temperatura spadnie poniżej 40 stopni, to czajnik będzie ją podgrzewał tak, aby tą temperaturę utrzymać aż do momentu anulowania zadania. Jestem ciekawy Waszej opinii na temat tego typu urządzeń. Czy używacie takich inteligentnych smart czajników, czy też zamierzacie je dopiero nabyć? Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie i na co zwracacie uwagę. Najlepszą rekomendacją z mojej strony tego urządzenia niech będzie to, że jak widzicie, posiadam już w tej chwili dwa takie urządzenia. Pasują mi one stylistycznie do wnętrza kuchni, gdzie dominuje kolor czarny. Elegancka obudowa, w środku szkło, więc tutaj nie ma plastiku, co też jest, myślę, że dla coraz większej grupy ludzi istotną kwestią, więc im mniej plastiku w naszym życiu, tym lepiej. Dobra jakość wykonania, brak plastiku, fajny design, duża funkcjonalność, ale i prostota obsługi to mocne punkty tego urządzenia. Myślę, że cena również jest jak na tego typu urządzenia rozsądna, a więc ze swojej strony mogę tylko polecić czajnik Pureno. U mnie te czajniki zostają na dłużej. Nie dość, że mają atrakcyjny wygląd, to jeszcze sporą funkcjonalność, ale jednocześnie są proste w użyciu i o to w tego typu urządzeniach przede wszystkim chodzi, aby były smart, ale żeby nie utrudniały nam życia na co dzień. Natomiast jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Hej, hej, do kolejnego wideo.